o co chodzi w tym golfie, dlaczego tyle milionów ludzi gra na całym świecie, jak poprawnie złapać kij, jak się ustawić, jak wykonać uderzenie, czym różnią się kije. O tym i o wielu innych aspektach golfa będę mówił w programie Podstawy Golfa. Zapraszam. Skoro tu jesteś, pewnie chcesz zacząć grać w golfa i super. Mam dla Ciebie dwie informacje. Jedna dobra, druga nie do końca. Dobra jest taka, że im wcześniej się zacznie, tym lepiej. Ta gorsza jest taka, że jak już zaczniemy, to nie ma odwrotu. Znajdujemy się na symulatorach golfa, zupełnie nie przez przypadek. Pierwszy powód jest taki, że tu będzie niektóre rzeczy łatwiej wytłumaczyć, wyjaśnić czy pokazać. Powód drugi, chyba nieco ważniejszy, jest taki, że jest środek zimy, na zewnątrz jest dość zimno, więc symulator będzie idealnym miejscem, aby rozpocząć przygodę z golfem. W dzisiejszym pierwszym odcinku wyjaśnię zasady golfa, pokażę na czym polega rozegranie dołka, poopowiadam trochę o sprzęcie, a w kolejnych odcinkach będzie więcej praktyki, czyli jak chwycić kij golfowy, jak się ustawić, jak wykonać poprawny zamach, jak się rozgrzać przed rundą, o czym myśleć w trakcie uderzenia i wiele, wiele innych. Program oczywiście kierowany jest do osób, które nigdy w życiu nie grały w golfa, a jeśli już grasz i chcesz kogoś wkręcić w golfa, koniecznie udostępnij mu ten film, może będziemy mieli nowego golfistę lub golfistkę. W torbie możemy mieć maksymalnie 14 kijów. Oczywiście na samym początku wszystkie nie będą potrzebne i na samym początku można wypożyczyć kije, także nie ma potrzeby inwestować w sprzęt. Kije różnią się między sobą długością i kątem nachylenia, a co za tym idzie dystans, na który uderzamy. No i spójrzmy, co słychać w mojej torbie. Jedyny kij, którym nie uderzam piłki w powietrzu, to putter, czyli kij, który służy do wbijania piłki do dołka. Do najkrótszych strzałów przeznaczone są wedge oznaczone kątami. U mnie to są 60 stopni, 54 i 50 oraz pitching wedge, popularnie zwany pitcherem lub petką. Dwa najkrótsze wedge służą mi wyłącznie do krótkich uderzeń, czyli nimi nie gram nigdy pełnego zamachu. Przechodząc do ironów, czyli mówiąc po polsku żelaz, są one ponumerowane od 4 do 9. Czwórka jest najdłuższa i najmniej pochylona, co za tym idzie uderza najdalej, a 9 najkrótsza i najbardziej pochylona i uderza najkrócej. Istnieją również trójki, dwójki, a nawet jedynki iron, ale to są wyjątkowo trudne kije, więc ja się na to nie piszę. I najdłuższe kije, czyli po pierwsze driver, który służy do najdalszych uderzeń, mój ma akurat 9 stopni nachylenia. Obok niego młodszy brat, czyli trójka wood, kij, który ma 15 stopni. Nazwa wood jest dość historyczna, gdyż kiedyś te kije miały drewniane główki. Nawet mam w piwnicy swojego pierwszego wooda, który jeszcze był z drewna. I hybryda, która ma 19 stopni, czyli coś dłuższe od irona, ale krótsze od wooda, z większą główką niż iron, ale mniejszy niż wood. Coś pomiędzy. Dla przykładu, jeśli do zagrania mam 14 metrów, wybieram wedge'a, czyli jeden z najkrótszych kijów. Wykonuję krótki zamach, żeby wyczuć odległość, na którą chcę uderzyć. I nie z pełnego zamachu uderzam piłkę na taki dystans. Jeśli do zagrania mam 55 metrów, nadal gram wedge'em, muszę tym razem zrobić nieco dłuższy zamach, tak żeby piłka wystartowała szybciej i do tego dystansu miała szansę dolecieć. Jeśli dystans, który teraz wybrałem, to 135 metrów i wezmę wedge'a, musiałbym wykonać pełen, mocny zamach, ale niestety piłka i tak poleci za wysoko i za krótko. Dlatego w moim przypadku dystans 135 metrów to jest kij z numerem 9 i wykonuję pełny zamach jak poprzednio. A przez to, że kij jest dłuższy, mniej nachylony, piłka powinna polecieć nieco dalej. Niewiele zabrakło. Co do zasady, między kijami jest mniej więcej 10 metrów różnicy, czyli jeżeli 9 uderzałem na 135 metrów, 8 będzie na 145, 7 na 155, 6 na 165, czyli dokładnie taki dystans, jaki sobie teraz wybrałem. Nie uderzam mocniej, sam kij powinien zrobić robotę.
I jeszcze dwie bardzo ważne informacje. Nigdzie nie jest powiedziane, na jaki dystans powinno uderzać się jakim kijem. Dla każdego to jest indywidualne. Druga informacja to taka, że dla różnych zawodników są różne kije. Jeśli moja 7 Iron wygląda w taki sposób, to 7 dla leworęcznego będzie wyglądała jak lustrzane odbicie. Dla juniora będzie nieco krótsza, a dla początkujących z o wiele większą główką, aby o wiele łatwiej było trafić. Jedną z niewątpliwych zalet symulatora golfa jest to, że można w kilka sekund przenieść się na przykład na Florydę. I już tłumaczę, o co chodzi. Jako fanowi rajdów samochodowych najłatwiej będzie porównać dołek do odcinka specjalnego. Takich odcinków jest 18 na pełnowymiarowym polu, może być też 9, 6 lub inne kombinacje na krótszych polach. Schemat każdego dołka jest w miarę podobny. Tee lub T-box – miejsce, z którego rozpoczynamy grę. T-boxy oznaczone są różnymi kolorami i różnią się głównie dystansem. Na początku wystarczy informacja, że z czerwonych grają kobiety i dzieci, z żółtych mężczyźni, a z białych zawodowcy. Fairway to krótko przystrzyżona trawa, która prowadzi nas w stronę dołka. Rough, który znajduje się po bokach fairwaya, tam trawa jest wyższa, trudniej stamtąd uderzyć, a niekiedy ciężej tam znaleźć naszą piłkę. Obszar kary może to być jeziorko, strumyk czy inny zbiornik wodny, który został zaplanowany przez architekta, aby utrudnić i uprzykrzyć życie wszystkim, którzy chcą miło i sympatycznie spędzić dzień. Jeśli utopimy piłkę, to oczywiście nie koniec gry, dostajemy jedno uderzenie karne i wprowadzamy nową piłkę do gry zgodnie z regułami. Green najkrócej, bo na kilka milimetrów skoszona trawa, na której znajduje się dołek. Pozycja dołka zmienia się co kilka dni lub codziennie podczas turniejów, aby po pierwsze uatrakcyjnić grę, a po drugie zminimalizować zniszczenia greenu, bo najwięcej osób chodzi właśnie wokół dołka i tam trawa jest najbardziej zużywana. Par, norma dołka, a w zasadzie liczba uderzeń, której powinniśmy spodziewać się w wykonaniu zawodowca lub wybitnego amatora. Ta norma związana jest z dystansem, czyli mniej więcej dołki do 200 metrów to par 3, między 200 a 400 to par 4, a wszystkie dłuższe to par 5. Indeks to trudność dołka i na polu każdy dołek ma swój unikalny indeks. 18 oznacza najprostszy dołek na polu, 1 to najtrudniejszy dołek na polu. My akurat rozpoczynamy od dołka z indeksem 9, czyli gdzieś w połowie. Strategia na ten dołek jest wyjątkowo prosta. Będę chciał uderzyć możliwie daleko, żeby został mi krótki dystans, dlatego wybieram najdłuższy kij w mojej torbie, czyli driver. Do drivera korzystam z tak zwanego tee, czyli z podstawki, dzięki której piłka będzie nieco wyżej. Tee mogą być różnej długości, zazwyczaj te krótsze służą do gry ironami, hybrydami lub woodami, a do drivera używamy dłuższych tee. Jak widzicie, piłki mają różne numery, a moim obowiązkiem jest powiedzieć współgraczom, jaką piłką będę grał, aby w przypadku niezbyt udanego zagrania wszyscy wiedzieli, jakiej piłki szukamy. Zatem dziś będę grał piłką Titleist 1. Z tego tee mogę skorzystać tylko przy pierwszym uderzeniu na każdym dołku. Robię kilka próbnych zamachów, żeby wyczuć, jak to powinno wyglądać. Nie ukrywam, że jestem bardzo zestresowany, ale postaram się, żeby wyszło dobrze. Cudem ominąłem palmę, nie jest źle. Dystans, na który uderzyłem, to 240 metrów, do flagi zostało mi 70 metrów. 70 metrów w moim przypadku oznacza wedge'a oznaczonego 54 stopnie. Nie będzie to pełny zamach, będę starał się uderzyć mniej więcej na 3/4 zamachu. Niewiele zabrakło, ale jestem bardzo zadowolony z tego uderzenia. 5 metrów do flagi. Jestem już na greenie, czyli na obszarze z bardzo krótko skoszoną trawą. Do uderzenia mam 5 metrów. Strzałki na tym ekranie pokazują mi, że piłka będzie delikatnie uciekać w prawą stronę, więc celuję nieco na lewo. I jakimś dziwnym trafem udało mi się trafić do dołka.
Ogólnie zasada jest taka, że osoba z najniższym wynikiem na poprzednim dołku będzie rozpoczynać dołek następny, ale zdrowy rozsądek nakazuje grać osobie, która jest gotowa jako pierwszej, żeby cała runda przebiegła możliwie szybko. W moim przypadku pełna runda 18 dołków to jest około 15 tysięcy kroków, to jest około 1500 kalorii spalonych, w zależności oczywiście od pola, czy ono jest płaskie, czy górzyste, czy gram prosto, czy latam zygzakiem. I tak to wygląda w telegraficznym skrócie. Oczywiście golf jest bardziej złożoną grą niż rozegranie dołka, gdzie gram prosto pod flagę i trafiam do dołka. Trochę szczęścia się przydało. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Jak będą na tyle ciekawe, to postaram się odpowiedzieć na nie przy okazji kolejnych odcinków. Golf jest na tyle ciekawą dyscypliną, oczywiście nie ujmując innym sportom, że nie ma dwóch identycznych dołków na świecie. Każde pole jest zupełnie inne, więc w zależności od której części kraju, Europy czy w ogóle świata jesteśmy, to każde pole będzie zupełnie inne. Następny odcinek to chwyt, czyli jak poprawnie złapać kij golfowy, jego różne warianty, na co zwracać uwagę, co jest istotne, co mniej istotne. Chwyt to w zasadzie jedyne, co łączy nas z kijem, więc on jest numer jeden, jeśli chodzi o naukę i od tego rozpoczniemy. Pamiętaj, że ten poradnik nauczy Cię grać w golfa od A do Z, bardziej ma za zadanie usystematyzować pewną wiedzę. Jeśli chcesz zacząć grać w golfa, masz dwie opcje. Albo udać się do obiektu, który znajduje się najbliżej Ciebie, albo znaleźć najlepszego trenera w okolicy. Zdecydowanie opcja trener to jest opcja, którą polecam, więc wystarczy, że w Google wpiszesz na przykład trener golfa Wrocław i powinna się pojawić lista najlepszych trenerów. Także trener PGA to jest coś, o czym musisz koniecznie pomyśleć. Po pierwsze, przez wiele lat doświadczenia ułatwi Ci naukę golfa, a golf jest wystarczająco skomplikowany, żeby sobie samemu jeszcze to utrudniać. Po drugie, pokaże Ci, jak grać w bezkontuzyjny sposób, a to jest wyjątkowo istotne, jeśli chodzi o naukę jakiegokolwiek sportu. A po trzecie, tylko trener PGA może Ci wystawić zieloną kartę, czyli takie prawo jazdy, które uprawnia Cię do wejścia na pole golfowe. Kolejny krokiem, który będzie po zielonej karcie, to karta handicapowa, czyli licencja sportowa, która uprawnia Cię do gry w turniejach. To niekoniecznie muszą być największe turnieje na świecie, tylko lokalne, okręgowe, mistrzostwa klubu, czy innego rodzaju turnieje dla początkujących. Aby zdobyć kartę handicapową, musisz się zapisać do danego klubu. Karta handicapowa to jest coś, dzięki czemu będziesz mógł rywalizować od razu z golfistami na każdym poziomie. Jako początkujący golfiści dostaniecie handicap 54, co w skrócie oznacza, że macie 54 uderzenia gratis. Dla przykładu, jeżeli pole, na którym przed chwilą grałem, ma par 72, to dla Was par 72 plus 54 oznacza 126. Czyli jeśli Wy zagracie 126, ja zagram 72, to mamy na dzień dobry remis. W zależności od tego, jak dobrze gracie, ten handicap będzie odpowiednio spadał po grach turniejowych, po rundach towarzyskich. Także to jest jeden z niewielu sportów, gdzie w zasadzie rozpoczynając grę możecie rywalizować z osobą, która gra już od dawna. Ja gram od 1994 roku, czyli to już jakby nie liczyć 30 lat. Wy dopiero zaczniecie z handicapem 54, możemy od razu rywalizować, na co serdecznie zapraszam. I na koniec kilka przydatnych linków, które znajdziecie również w opisie dzisiejszego filmu. Polski Golf, czyli oficjalna strona Polskiego Związku Golfa, a tam informacje o wszystkich turniejach golfowych w Polsce, o kadrze narodowej, wieści z kraju i ze świata, pełne reguły golfa i wiele innych. PGA Polska to Stowarzyszenie Zawodowego Golfa, czyli znajdziecie tam wszystko, co związane z zawodowymi graczami i trenerami golfa w Polsce. Golf & Roll, największy i najlepszy magazyn poświęcony w całości grze w golfa. Znajdziecie tam bieżące informacje, lekcje golfa, informacje o najważniejszych turniejach w Polsce i mnóstwo ciekawostek. I to wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Jak poprawnie chwycić kij golfowy. Koniecznie subskrybuj kanał, bo będzie tutaj dużo informacji, zarówno dla początkujących, a które mogą Ci się w przyszłości również przydać dla graczy zaawansowanych. Pozdrawiam.